jakimi cechami powinien się charakteryzować przywódca. Na pewno nie powinien być ograniczony w marzeniach, to o czym mówiłem. Żeby się spełniały marzenia, to te marzenia trzeba mieć. Pamiętam, czytałem jakiś taki wywiad, to było już parę lat temu, lata 90., o miliarderze, którego dziennikarz pytał: a dlaczego pan jest miliarderem? A pańscy koledzy, wykształceni, inteligentni, operatywni, są tylko milionerami. To były inne czasy przed denominacją, więc to trochę inaczej brzmiało. A on powiedział tak: to proste. Oni są ograniczeni w marzeniach. Kiedy pytam mojego kolegi, jakim byś chciał jeździć samochodem, to on mówi Mercedesem 200. Popularny w tamtych latach. Popularny w wyższej klasie średniej samochód. Dlaczego? Bo to prestiżowy samochód. Piękny samochód, ale też ekonomiczny. To ja mu mówię, to dlaczego nie marzysz? Mówimy o marzeniach przez cały czas. Dlaczego nie marzysz o tym, żeby jeździć samochodem Mercedes klasy 500 z pełnym bagażnikiem $100? Przecież to są tylko marzenia. On jest ograniczony w marzeniach, oni są ograniczeni w marzeniach. Dlatego to ja jestem miliarderem. Pamiętajcie o tym, że lider nie może być ograniczony w marzeniach. Bardzo ważna zasada.